Cześć, witam Was wszystkich w 123 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj można powiedzieć będzie to pierwsza część. Drugą nie wiem jeszcze kiedy, bo czekam aż skończą, ale to po kolei. To będzie pierwsza część i tutaj miałem małą przeróbkę w kamienicy na Starówce. I powiem Wam, było to mieszkanie po starszej osobie. I nie było tam robione, podejrzewam, że urządzenie tego mieszkania i to jeszcze pamiętają czasy Gomułki jak nie lepiej. Także naprawdę to mieszkanie było reliktem słusznie minionej epoki. Jak to wyglądało, zobaczycie oczywiście w materiale dzisiejszym. A dlaczego pierwsza część? Bo w dzisiejszej części zobaczycie w miarę takie dostosowanie do standardów współczesnych, może za dużo powiedziane, kilka przeróbek. Dokładnie chodzi usunięcie zlewozmywaka, który miał jeszcze syfon, sam zlewozmywak był żeliwny, syfon żeliwny połączony z rurą żeliwną. Także naprawdę dobre 50-60 lat, jak nie lepiej. Także trochę tam było roboty, taka rura, doprowadzenie wody do zlewu. Tam musiałem to przerobić, żeby dostosować potem na podgrzewacz. Oczywiście tam stary kibelek, te spłukiwanie kibelka. W dzisiejszym materiale generalnie rzecz biorąc tylko przygotowywałem. Później jak tam, bo tam pani chce odmalować i tak dalej, wejdą inni fachowcy, którzy odświeżą to i potem ja będę wchodził, składał szafki, czy tam szafkę montował zlew już, który kupiłem, nową muszlę ze spłuczką i tak dalej. W dzisiejszym odcinku tylko takie, można powiedzieć, przygotowanie przed malarzami, takie wstępne przygotowanie hydrauliczne. Jak to wyszło, jak to wyglądało, zapraszam do oglądania, a na drugą część nie wiem kiedy będzie, bo tak jak powiedziałem, czekam aż tam skończą, pani dopiero do mnie zadzwoni i dopiero ja wejdę, także może być za tydzień, za 2, za 3, nie wiem, ale na pewno druga część będzie, także serdecznie Was zapraszam do oglądania i do zobaczenia za tydzień. Cześć. Hej, cześć. Moi drodzy, to jest wcześnie rano, a ja jadę do pracy. Dzisiaj mam takie większe zlecenie. Będę walczył z komuną, nie żartuję. Znaczy w pewnym sensie. Jadę na Starówkę do starej kamienicy. Tam jest mieszkanie po starszej osobie. Mieszkanie to pamięta naprawdę wczesną komunę, wczesnego chyba Gomułkę. Taki, że tak powiem, mocno głęboki PRL jeszcze. Całe wyposażenie, wszystko, nawet syfon w zlewie jest jeszcze żeliwny. Zlew też tam na jakimś stelażu z desek. Generalnie pani, która mi dała zlecenie, powiedziała, żeby wstępnie tam przystosować, bo tam chcę to wynająć i tam sukcesywnie chcę tam troszeczkę zmodernizować, że tak powiem. Czyli co ja tam będę musiał dzisiaj. Na dzisiaj to mam takie zadanie, żeby zlikwidować ten stary zlew i zamontować nowy, i oczywiście z nową szafką. Rurę, tam zobaczycie, rura idzie tak przez środek ściany, stercząca, owinięta jakaś otuliną.
i tylko zimna woda. Czyli tą rurę będziemy likwidowali i tam puszczę kawałek rurki peksy przy podłodze i podszafkowy podgrzewacz, bo tam ciepłej wody nie ma, to czyli podszafkowy podgrzewacz, żeby tam w kuchni była ciepła woda. Czyli to montujemy, składamy. Co jeszcze? No kibelek też trzeba będzie wymienić. Mam tutaj właśnie postaram Wam się pokazać, bo kibel jest warszawski, czyli odpływ jest nie poziomy z tyłu, tylko pod muszlą pionowy, to jest tak zwany warszawski. No i nie ma tam spłuczki, tylko jest ten taki przycisk, tak zwany tajfun. Jak naciskasz, to woda leci. A zresztą zobaczycie, nie będę Wam tłumaczył. No i także tam normalny kibelek założymy ze spłuczką, taki ceramiczny, i ten stary będziemy likwidować. I chyba dzisiaj tyle. No zobaczymy tam w trakcie jeszcze, co wyjdzie. Powiem Wam, że troszeczkę się boję tych starych rur ruszać, bo żeby mi to nie szczeliło gdzieś, bo no, z tymi starymi rurami różnie bywa. A mówię, to jest kamienica powojenna, no odbudowana po wojnie, jak starówka, jak wiecie, była kompletnie zniszczona i po wojnie było odbudowane i mam wrażenie, że tam od tamtych czasów tam nie było kompletnie nic robione, także takie, no przyznam się, spore wyzwanie. No ale no kto jak nie ja. Nie, żartuję oczywiście. Dobra, tak czy inaczej jedziemy i będziemy działać. Na szczęście jest to na parterze, także nie lubię w kamienicach wysokich pięter, bo 4 piętra to jak 6 w nowym bloku. Ale tutaj jest na szczęście parter, także będzie dobrze, bo na pace mam i zlew, i szafkę, i kibel, i co tam jeszcze, cuda nie widy. Także tam na części, no można powiedzieć części, bo tam kibel, nie kibel, w sumie zostawiłem ponad 2000 zł, nie? Same materiały. No ale jest jak jest. Także co, jedziemy i do zobaczenia na miejscu. No i tu jest moje pole działania, czyli muszę zlikwidować ten vintage szafkę, vintage zlew, vintage kuchenkę. No i cały dowcip polega tutaj w tym zlewie na tym, że tu jest syfon żeliwny, zlew żeliwny i wszystko połączone na stałe z rurą odpływową żeliwną. I tutaj, moi drodzy, muszę posilić się kątówką, flexem, jak zwał, tak zwał. Muszę obciąć rurę, ale na tyle, żeby zostawić miejsce potem na założenie tej przejściówki, ale to później zobaczycie. Czyli tutaj obcinam rurę poniżej kielicha, także cały ten syfon z tym zlewem odejdzie od tej rury odpływowej. Tutaj na tyle jest miejsca, że mogę tą rurę swobodnie obciąć, podciąć naokoło. Nie ma obawy, że mi gdzieś tam pęknie przy odbijaniu. No i teraz taki słuszny młoteczek. I od spodu lekko popukać, w razie gdyby gdzieś tam nie dociął, to ładnie odskoczy. I teraz od spodu, jak widzicie, już się cały podnosi, czyli mamy rozłączony ten zlew z tym całą kanalizacją żeliwną.
No, teraz breszka i będziemy próbowali demontować ten zlew, ale później ja tutaj troszkę na inny sposób się wziąłem, także ten zlew no dość ciasno tutaj siedział, to sobie to odpuściłem. No i kuchenkę i tak miałem zdemontować, bo licznik od gazu jest zdjęty, także no, z tym zlewem sobie na chwilę odpuszczę, odkręcę kuchenkę, która no i tak szła do likwidacji. Tak mówiłem, tutaj licznik jest zdjęty, gazu nie ma, a kuchenka i tak miała iść na wyrzucenie. I kuchenkę mamy rozłączoną. Teraz mogę wysunąć kuchenkę. Ona tutaj nam trochę przeszkadza. Jak widzicie, no miejsca tutaj za wiele nie ma. Trzeba no, lawirować, kombinować, żeby sobie miejsce robić. Czyli tą kuchenkę na razie wytargam na przedpokój. I z powrotem się wezmę za tą, no, nazwijmy to szafkę. Tu jeszcze jakaś osłonka metalowa na ścianie, to też oczywiście precz. No i to możemy zaraz wystawić. A to, ta cała szafka, ta konstrukcja no, jest też przytwierdzona do ściany, także ona nie stoi sobie swobodnie. Ale to zaraz się za nią weźmiemy, tylko tą kuchenkę gdzieś wytargam, żeby nam nie przeszkadzała. Tutaj sobie może na razie zostać. A ja wracam do demontażu tej szafki ze zlewem. Tak jak mówiłem, jest ona przytwierdzona do ściany, czyli tutaj nieśmiertelna breszka i sobie ze wszystkim można poradzić. Bawić się nie ma z tym tutaj sensu, bo to i tak idzie wszystko na śmietnik. No i szafkę mamy od ściany oderwaną, czyli ją szafkę, no to dużo powiedziane, no ale powiedzmy, że to szafka. Czyli ją odstawiamy na bok, żeby nam nie przeszkadzała jako tako. I teraz bierzemy się za tą instalację wodną, za ten kran i tą rurę właśnie, którą będziemy likwidować, bo trochę tak no średnio estetycznie to wygląda. I tutaj jakaś otulina, izolacja, tam kawałek muszę rozerwać, żeby dostać się do rury. Zresztą też nie wiem, czemu w mieszkaniu tak ocieplana mocno była, no przecież to tutaj ogrzewanie było, także nie wiem, ale no już to nie mój problem. Tutaj zacznę od tej strony, gdzie kran, czyli wykręcę kran, potem tą pionową rurę, a potem tą poziomą. W sumie też mogłem obciąć rurę i kawałek potem wykręcić, no ale tu postanowiłem tak powykręcać po kolei. Dobra, kran mamy wykręcony, baterię kuchenną. No jeszcze ta deska, co została, to ją też, tą konstrukcję wyrwę od ściany. No już potem, żeby tam ci, co będą, nie wiem, odświeżać ściany, to już nie będą musieli się z tym szarpać. Ja miałem brechę, to tam żaden problem.
No i teraz tą pionową rurę tutaj tej izolacji, otuliny nie zrywałem. No ten klucz jak się zaprze, to sam zedrze tą otulinę. W sumie tam też tak mogłem zrobić, no ale chciałem zobaczyć jaka tam rura jest i tak dalej. Także tutaj tą rurę pionową wykręcam. No i to mamy rozkręcone jeszcze tą poziomą. Tutaj się trochę bałem, że urwie mi się gwint tutaj w tym trójniku, no wtedy miałbym już większy problem. No, z tego względu, no, że albo wydobywać ten gwint, albo pół instalacji przerabiać. No tutaj na początku stawiała dosyć duże opory, no ale tym kluczem to się raczej nie oprze, można zawsze jeszcze przeduszkę zrobić, także no, nie ma rury, której nie można wykręcić. Jak widzicie, no jest kawał rury tutaj, ale to no trochę tak, ale nie bardzo to wyglądało, no ale kiedyś tak robili, no i jest jak jest. No i to mamy zdemontowane. Teraz będziemy mogli założyć rurkę, doprowadzić tam, gdzie będzie zlew właśnie. Tylko tu muszę założyć redukcję, bo tutaj rury 3/4, czyli tutaj założę redukcję z 3/4 na 1/2. Tutaj się w miedź w sumie nie bawiłem, rury są ocynkowane. Także tą redukcję też założyłem tutaj ocynkowaną. Myślę, że tutaj się tragedii przy takich starych rurach nie zrobi, jak tutaj redukcję ocynkowaną założę. Zresztą jak widzieliście w poprzednich materiałach, przeważnie wszystko miedziane zakładam, ale no tutaj pomyślałem, że no nie ma sensu się bawić w miedź przy tej starej instalacji i żeby kawałek wypuścić dalej. No tu mi się akurat nic skończyła, zobaczcie jaka ona jest mocna, że szarpie jej się na pewno nie zerwie. Ją trzeba odcinać, żeby no, ten swoją oddzielić. Dobra, mamy przygotowany. Teraz tą redukcję przykręcimy i będziemy szli z peksą. No, redukcję mamy wkręconą. Teraz kolanko peksy, czyli z jednej strony gwint, żebyśmy mogli się w tą redukcję wkręcić, z drugiej strony wyjście na peks. No i wpinamy się właśnie w to miejsce, gdzie szła ta wielka rura, czyli tą przejściówkę na peksę i od tego momentu polecimy też właśnie w tamtym kierunku, gdzie była ta szafka, ale już peksą i przy podłodze.
Także to mamy wkręcone. Teraz możemy iść z peksem. Tutaj, żeby tylko do tej umywalki, do tego zlewu i tam ogrzewacz wody pod zlewem będzie, to spokojnie wystarczy rurka 16. I tu od razu zaciskam i tak widzieliście, zawsze po kolei, każdą słączkę jak po kolei idę, od razu wszystkie zaciskam. Tu jak jest zaciśnięte, to mogę tą rurkę operować, układać. Ona już będzie właśnie tak jak powinna być i mam pewność, że mi się nie wysunie. Tutaj mogłem zrobić, powiem Wam, na dole łuk i łukiem puścić tą rurę, no ale pomyślałem, że założę kolanka, żeby to wszystko wychodziło w linii prostej, bez łuków. Także docinam na odpowiednią długość. Oczywiście za każdym razem kalibruję. I tutaj w peksie zawsze trzeba zwrócić uwagę, nie wiem czy tu będzie widać, może nie przy tym, ale zaraz przy następnym. Na końcu tej tulejki, którą się zaciska, jest taki otworek. I zawsze trzeba zwracać uwagę, żeby rurka pojawiła się w tym otworku. Wtedy jest pewność, że rurka doszła do końca i wszystkie uszczelki są na swoim miejscu, że tak powiem, no i na odpowiedniej głębokości rurka jest osadzona. I to trzeba zawsze sprawdzać, czy się robi ręczną praską, czy elektryczną. No tutaj ja sobie obracam zawsze i patrzę na ten otworek, czy się pojawia w tym otworku właśnie rurka. Jeśli się pojawia, to jest do końca osadzone i można zaciskać. Nie zawsze właśnie letko wchodzi, także trzeba tam nieraz puknąć, docisnąć, ale zawsze zwracać uwagę, żeby w tym otworku się pojawiła rurka. No i tutaj tak sobie z grubsza ułożę i teraz jeszcze będę łapał to na uchwyty, bo oczywiście nie może być tak, że ta rurka będzie sobie tam latała po ścianie, jak będzie chciała. Także jeszcze tutaj uchwytami złapię. No, specjalne uchwyty właśnie do peksy na 16. Także kołeczek rozporowy, śrubka tam w środku, ona wchodzi w głąb tego uchwytu, także tej rurki na pewno kaleczyć nie będzie. No i dokręcamy to do oporu i wtedy rurka się stabilnie trzyma ściany. I tu jak widzicie, na wcisk wskakuje ładnie i się wtedy rurka już trzyma. Teraz jeszcze na dole uchwyt.
I dokładnie ta sama czynność. No i wciskamy, tylko ją tu odpowiednio jeszcze poukładać. I jeszcze jeden uchwyt, bo tutaj odległość dość duża, tam koło chyba 2-3 metrów było. No i rurkę mamy osadzoną, ona się wtedy ładnie przy ścianie trzyma. No i teraz tutaj też jeszcze oczywiście kolanko w rogu ściany, to już będzie oczywiście za szafką wszystko, no ale też trzeba tak dociąć, zrobić, żeby to ładnie jakoś tam wyglądało. Tym bardziej, że tego nie chowaliśmy w ścianę, tylko puszczaliśmy po wierzchu. I kolanko. I tutaj to tak samo jak w każdym poprzednim przypadku, dociskać, aż pojawi się tam na dole w otworku właśnie rurka. Jak jest, można zaciskać. No i nam tu ładnie w rogu wyszło. I teraz ostatni odcinek. Tutaj już będzie w szafce, to tutaj już takim letkim łukiem puszczę, już nie będę kolejnego kolanka zakładał. No tu sobie trochę ścianą pomogłem, trochę dość ciasno tutaj ten ostatni wchodziło, ale ładnie weszło, także można zaprasować. No i tutaj mamy zrobione, teraz jeszcze właśnie już ostatni, tu gdzie przykręcimy zaworek. Docinamy na odpowiednią długość. Kalibrujemy i tutaj już założę takie kolanko z uchwytami, żeby można było przykręcić to do ściany. No, tu tak mniej więcej ustawiam, jak ma być. Zaznaczam punkty wiercenia, bo tutaj na 3 śrubki, na 3 kołeczki to złapie i będzie pewność, że to się stabilnie będzie trzymało. Mam zaznaczone punkty do wiercenia i tutaj szósteczka, kołeczek, na szósteczką nawiercam, gdzie zaznaczałem. No i teraz koszulki i przykręcimy to i jest pewność, że to się stabilnie będzie trzymało.
Najpierw wkrętami to łapię, nie dokręcam do końca, tylko każdą najpierw złapię, a potem podociągam. No i punkt wody w sumie mamy zrobiony. Jeszcze zaworek wkręcić, sprawdzić szczelność połączenia. Później tu się koncepcja zmieni, będę w inny zaworek wkręcał, ale to za chwilę zobaczycie. Także mamy zamontowane, mogę odkręcić wodę, sprawdzić całą szczelność połączenia. Wszystko działa, wszystko jest, także tutaj mamy wodę zrobioną. Teraz pora właśnie na założenie przejściówki z żeliwa na plastik. Jak widzicie, jest taka specjalna przejściówka z takim gumowym, to się nazywa traper. Tego tutaj pasty tej poślizgowej w tym przypadku nie żałować, grubo nałożyć, żeby, no bo dość ciasno to wchodzi, a tak żeby się uszczelka gdzieś nie zerwała, nie podwinęła. To dobrze tej pasty dać więcej i delikatnie młoteczkiem pukać, żeby nabijać to na właśnie tą rurę żeliwną. Tylko to trzeba robić z wyczuciem, żeby tam nie pękło, nie pęknie, nie rozwalić tego plastiku. I tutaj, jeśli to jest, się nie kolibie, nie przesuwa, nie wyciąga, to czyli można być pewnym, że jest to szczelne połączenie, bo naprawdę to dość ciasno wchodzi. No, także tutaj jeszcze zostanie właśnie założyć mówkę, a potem będziemy mogli już podłączyć odpływ, dopasować właśnie już z plastiku. Także to mamy generalnie zrobione. Tu oczywiście jeszcze korków zapomniałem kupić, ale była folia bąbelkowa, także ten odpływ, tą kanalizację zatykam dość tak solidnie, żeby tam zapachy z kanalizacji nie szły. No i tu mamy zrobione. I właśnie tutaj się zmieniła w międzyczasie koncepcja, bo pani tam będzie chciała jeszcze, nie wiem, czy pralkę, czy coś wstawić, żeby dodatkowe było ujęcie wody. Pierwotnie mówiła, żeby zrobić dodatkowy zawór, no ale ja miałem akurat taki zawór, różnie go nazywają, dubeltowy, kombinowany. Także jest jeden zawór i ma dwa wyjścia, jeden na 3/8, drugi na 3/4 i właśnie ten na 3/4 to do pralki, zmywarki, a ten drugi jest właśnie na ujęcie wody bezpośrednio do kranu, no w tym przypadku będzie do ogrzewacza. Czyli wykręcamy ten zaworek, który wkręciliśmy, jego wykorzystam w ubikacji do spłuczki, a tutaj założę właśnie ten zaworek kombinowany. No tutaj nawet klucza, powiem wam, nie potrzebowałem, ręką jest tak szeroki, że fajnie się go ręką dokręca. Także tu zrobione i pora na łazienkę. Tu musimy zlikwidować właśnie tą muszlę i ten system spłukiwania, tak zwany tajfun bodajże się nazywa. Czyli jak się naciska, ta woda leci tam pełnym ciśnieniem do muszli.
Tam zakręciłem wodę, no tym oczywiście tutaj jeszcze spuszczę wodę ile się da. No i teraz tu demontaż jest prosty, wszystko jest na wtyk, że tak powiem, czyli poodrywać, poodłańczać i w sumie jest zdemontowane. No, te wszystkie rurki do gabinetu osobliwości i wszelakich zabytków. No i teraz pora na demontaż tej muszli. Tutaj jest muszla tak zwana warszawska, czyli odpływ z tej muszli jest pod muszlą. No ale oczywiście najpierw w sumie mogłem ją tam powiedzmy rozbić, no ale nie szłem na łatwiznę, szło wykręcić te nakrętki, więc je powykręcałem. Tutaj wystarczyło ją lekko podważyć i cała odeszła. Tutaj oczywiście muszla będzie nowa ze spłuczką ceramiczną, ale też właśnie warszawska. Czyli z odpływem pod spodem, tak zwana poznańska ma odpływ z tyłu. Także to mamy zrobione. Teraz tutaj muszę założyć traper, taką gumę, to jest też ta guma redukcyjna, że można właśnie przejść na standardowy, obecny rozmiar, czyli 110. Ta guma dość ciasno wchodzi, ale trzeba ją tam odpowiednio ułożyć, czy tam jak kielich ten żeliwny jest brudny, obczyścić, żeby ta guma ładnie równo weszła i młoteczkiem dookoła lekko opukać, ona się wtedy tam ładnie ułoży. I tutaj w sumie mamy przygotowany odpływ na dobrą sprawę. Teraz tutaj oczywiście też zapcham odpływ, żeby tam z kanalizacji zapachy nie szły przez ten czas, jak nie będzie zamontowana muszla. Tutaj właśnie pani mówiła, że muszli nie montować, bo tu będzie podłoga robiona, także by zostawić tak jak jest. Czyli to mamy przygotowane, teraz wykręcić właśnie ten przyrząd spukujący, to się bodajże nazywa tajfun. To wykręcamy i tutaj wkręcimy właśnie ten zaworek, który tam w kuchni najpierw zamontowałem, potem go wymontowałem. Tutaj on akurat będzie do wężyka na wodę, do spłuczki, którą będziemy montować później. Tylko tutaj też oczywiście to białe właśnie co widzicie, to będzie szło pod muszlę i będzie wchodziło w ten traper, który tam zakładałem w tą redukcję, ale to będzie później, jak będę montował muszlę. Wtedy to ładnie się uszczelni i tam spod muszli nie będą szły zapachy, bo teraz nawet spod muszli szły zapachy. No, także teraz przygotowuję tą redukcję. To jest dokładnie to samo, co w tym przypadku, co było w kuchni. Czyli z 3/4 na 1/2, 3/4 gwint zewnętrzny, 1/2 gwint wewnętrzny, tak żebyśmy mogli potem wkręcić właśnie tam zaworek. Tak jak mamy to już dokręcone, to tutaj teraz można swobodnie przykręcić właśnie zaworek. No i ten zaworek właśnie, który tam wcześniej montowałem,
w kuchni, co go wykręciłem, właśnie go zamontuję w tej ubikacji. A tutaj kluczem nie szło, ale w takich ciasnych właśnie miejscach, przypadkach idealnie do wkręcenia się nadaje klucz hakowy. Zawsze z każdej strony gdzieś tam można chycić i to sobie ten zaworek dany dokręcić. No i tam wodę puściłem, tylko sprawdzę, jest woda. I na dzisiaj to tyle, jest przygotowane, to co tam widzieliście w tych kartonach, jest przygotowane do montażu już, ale to już właśnie po odświeżeniu ścian, podłóg. To będzie w drugiej części, nie wiem kiedy będzie, ale będzie. Także na dzisiaj to tyle. No i tak, na dzisiaj generalnie skończyłem już. Jestem pod sklepem innym. Nie składałem tych kibli, szafek, nie montowałem tego zlewu, tego ogrzewacza z tego względu, że tam pani chce poodświeżać sobie ściany, jakieś tam wykładziny na podłogę. Czy tam, no nie wiem, no tam troszkę odświeżyć to wszystko. Także mówiła, żeby jak mogę, to żeby przyjechać na drugi raz, jak ona tam zrobi to i wtedy to wszystko pomontować, co mam pomontować. Także no to będą na 2 etapy, a przy okazji będziemy mieli 2 odcinki tego vloga. Nie wiem, kiedy ona to zrobi. Także się umówiłem na telefon, ale w przeciągu, nie wiem, tygodnia, góra 2, myślę, że podjadę i będę montował te wszystkie urządzenia i kibelek. Zresztą tam widzieliście, no, że nie było tam no, za fajnie. No, wczesna komuna jak nic. Także mam wszystko przygotowane, tą hydraulikę mam całą przygotowaną, tylko potem wszystko podłączać. No, także no co pozostało? Czekać na telefon i jak zadzwoni, pojadę, będę robił i wtedy też będę oczywiście nagrywał, zobaczycie efekt końcowy. No, to na razie tyle, tam no nieciekawie to wszystko wygląda, ale no tak, tam starsza osoba mieszkała i nigdy nic nie robiła, to nie ma co się dziwić, że jest jak jest. No. Co tu dużo więcej mówić. Jak była robota zrobiona, widać było na załączonym materiale. A ja wam dziękuję. Oczywiście jak tylko będę składał to wszystko, podłączał, to oczywiście nagram i wam pokażę. Także na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, hej.